Oj. Tutaj na początku zazwyczaj mówię, gdzie jestem, co to za miejsce, co ja tu robię i tak dalej. Ale tak nie będzie. Jestem w miejscu bardzo niezwykłym. Jestem w jednej z największych stolic, no nie stolic, w jednym z największych miast świata. Ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że chodzi tylko o to, że możemy się tej nocy, tego wieczoru spotkać. Więc nieważne gdzie, nieważne w jakich okolicznościach, dokąd jadąc, tylko ważne jest to, że jesteście wy, że jest to okienko i że możemy się chwilę spotkać. Dlatego serdecznie zapraszam na czołóweczkę, a potem gadanko. Now I'm far from home, and I'm not sure where to go. Never walk. Dobry wieczór, szczęść Boże. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga. Zazwyczaj bywało tak, że nocne vlogi były w niedzielę, ale w związku z tym, że w ostatnią niedzielę nie było nocnego vloga, tylko był vlog z wojaży bardzo dalekich. Dlatego dzisiaj we wtorek będzie vlog nocny, tak wyjątkowo. Tak się to w ogóle jakoś będzie teraz pewnie przeplatać, że czasem będą nocne, czasem będą zwykłe, zobaczymy. W każdym razie bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i już do rzeczy. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zacząć od pewnej sceny ewangelicznej, która mnie uruchomiła do jakiegoś tam myślenia. Chodzi mi o scenę, kiedy Pan Jezus poszedł sobie do świątyni jerozolimskiej, usiadł tam, tak sobie to wyobrażam, że siedział, nie wiem, przy jakimś murze albo w jakichś krużgankach, oparł się o ścianę. Jakoś tak próbował prawdopodobnie być niewidoczny, może się pozasłaniał uczniami albo jakoś inaczej siadł w cieniu, żeby ludzie go nie zauważyli. Jak napisane w Ewangelii, przyglądał się tym, którzy wchodzili do świątyni i tym, którzy wrzucali pieniądze do skarbony. Bardzo kocham tę scenę, dlatego że kocham ten moment, kiedy Pan Jezus tam siedzi i obserwuje sobie ludzi, kiedy nie naucza, nie czyni jakichś niezwykłych rzeczy, cudów tam czy czegokolwiek innego. Nie to, żebym tego nie szanował, tylko że bardzo mało jest takich momentów prywatnych Pana Jezusa. A to jest właśnie taki moment, kiedy Jezus sobie siedzi i ogląda ludzi. To jest w ogóle rzecz, którą ja bardzo lubię robić. Bardzo lubię w miastach, tam gdzie mnóstwo ludzi się przetacza, usiąść sobie, najlepiej z jakąś kawą i po prostu patrzeć na ludzi, jakby szukając w ich postawie, w ich zachowaniu, w ich ruchach, w ich oczach, w ich sposobie bycia, jakiejś prawdy o nich. Oczywiście minimalnej, nie mam takiego wglądu jak Pan Jezus, ale On sobie po prostu oglądał. Jak pamiętacie, dostrzegł tam pewną wdowę. Dostrzegł tam kobietę, która miała 2 pieniążki, jakieś pewnie 2 grosze i wrzuciła te 2 grosze. Jezus zauważył właśnie ją. W sensie bardzo się na niej skoncentrował, potem o niej opowiedział swoim uczniom, kiedy mówił, że to ona wrzuciła najwięcej. Nie, zupełnie nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, co Jezus zobaczył. Otóż zauważcie, że Jezus zobaczył w niej pewną ekstremalną postawę, ale taką ekstremalną, dlatego że na czym polegało to, co ona zrobiła? Jak mówi Pan Jezus, ona wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Czyli zobaczył w niej pewną taką radykalność, krańcowość, ekstremalność, takie pójście ponad granicę. Nie tak, że trochę, nie, że dużo, nie, że bardzo dużo, tylko wszystko, totalnie wszystko. I tak sobie pomyślałem, ja wiem, przepraszam za ten mój mózg, ale ja mam taki mózg, że to jest w ogóle coś, co Jezus robił bardzo często. Jeżeli byście się uważnie poprzyglądali ludziom, którzy za Jezusem poszli, albo ludziom, którym Jezus życie pozmieniał tak bardzo radykalnie, to są ludzie ekstremalni, zazwyczaj idący ekstremalnie, no nie oszukujmy się, zazwyczaj w jakieś zło. I Jezus właśnie tam ich poznajdywał. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, oczywiście, że nie, ale jest bardzo wielu takich uczniów Jego, bardzo wiele takich osób, na które życie Jezus miał głęboki wpływ, którzy byli ekstremalni. Zobaczcie, nie wiem, prostytutki, które chodziły za Panem Jezusem, Maria Magdalena, kobieta, w której było 7 złych duchów, ta 7, wiecie, że jest obrazem wszystkiego, 7 to jest pełnia, czyli to jest kobieta, która miała po prostu całe zło świata w sobie i ona do Pana Jezusa przyszła, jakieś to ekstremum w tej sytuacji, w której ona była, przyprowadziło ją do Niego. Mógłbym tak wymieniać bardzo dużo, bo jest takich ludzi, choćby jeszcze tylko niech będzie święty Paweł. Ten był najpierw ekstremistą dosłownie w wyniszczaniu chrześcijan.
poszedł w ich zabijaniu, w ich prześladowaniu, no na maksa. I właśnie takiego Pan Jezus spotkał i takiego przemienił. I tak jak sobie o tym myślę, dlatego że dzisiaj bardzo, bardzo patrzyłem na bardzo wielu ludzi, których życie jest, myślę, bardzo poplątane. Jestem w takim miejscu na ziemi, gdzie jest bardzo dużo poplątania takiego ludzkiego, gdzie ludzie robią ekstremalnie złe rzeczy, gdzie wchodzą w ekstremalnie złe sytuacje, w ekstremalnie złe grzechy i tak dalej. I przypomniała mi się w związku z tym, właśnie myśląc sobie o tym Panu Jezusie, który takie rzeczy też w ludziach widział, taka stara maksyma świętego Augustyna, doktora Kościoła, jednego z tych największych teologów w historii Kościoła. Otóż święty Augustyn kiedyś napisał zdanie, które kiedy je przeczytałem po raz pierwszy, mnie absolutnie zmroziło i w ogóle wywróciło mi myślenie do góry nogami. Augustyn napisał, że między największym grzesznikiem a największym świętym jest minimalna różnica. Oczywiście radykalna, ale minimalna. Dlatego, że Augustyn mówi, że radykalny grzesznik jest po prostu cały nakierowany na zło, radykalny święty jest cały nakierowany na dobro. I mówi, jedyna różnica między nimi jest taka, że jeden jest obrócony w jedną stronę, a drugi w drugą. I mówi Augustyn tam, oczywiście pewnie pisząc o sobie, bo on też był dosyć radykalnym grzesznikiem, mówi, że jak Bóg spotyka radykalnego grzesznika, to jest mu go bardzo łatwo nawrócić, dlatego że wystarczy, że go obróci. Nie musi się wykonywać jakaś ogromna, wielka praca, jakieś wielkie, mozolne robienie czegoś, tak jak zazwyczaj to jest w nawracaniu, tylko z radykalnymi grzesznikami jest tak, że Bóg po prostu spotyka tą radykalność i ją obraca i ona się staje radykalną świętością. Dlatego, że człowiek jest już nauczony takiego maksymalnego brania tego, co chce robić, takiego po prostu żarłocznego, łapczywego chwytania rzeczywistości. I robił to oczywiście przez ileś tam czasu w swoim życiu w kierunku zła, ale kiedy się go obróci w kierunku dobra, to on z taką samą żarłocznością robi w kierunku dobra. I kochani, jak sobie o tym myślę, to oczywiście też sobie pomyślałem o wszystkich największych grzechach, jakie ja popełniłem. Ja to oczywiście o nich nie opowiem. Ten tytuł odcinka był taki, żebyście włączyli ten film, bo nie o to tu chodzi. Tak jak sobie myślę o wszystkich największych ekstremach mojego grzesznego życia, różnych czarnych epizodach mojej przeszłości, a mam takich bardzo dużo i bardzo niefajnych, to myślę sobie, że właśnie dlatego Pan Jezus mnie w ogóle też tak dosyć łatwo znalazł. Mam takie wrażenie, że mnie strasznie łatwo znalazł. Że po prostu jednym momentem mnie wywrócił na drugą stronę. Kochani, czemu ja wam o tym mówię? Broń Boże nie po to, żeby was zachęcić, słuchajcie, róbcie wielkie grzechy, bo wtedy wam Pan Jezus łatwo nawróci. Mam nadzieję, że nikt z was tego tak nie zrozumie, bo absolutnie nie o to mi chodzi w tym odcinku. Tylko chodzi mi o to, żebyście pomyśleli o tych swoich takich najbardziej ekstremalnych zakrętach, zakręconych momentach życiowych, takich grzechach, w które po prostu brniecie z uporem maniaka. Nie po to, żeby oczywiście się nimi jakoś tam nafaszerować jeszcze raz i nie wiem, nachapać i jeszcze bardziej je sobie rozkręcić, tylko pomyślcie, że to są właśnie miejsca, gdzie was Jezus może najbardziej znaleźć. Mało tego, słuchajcie, za tą taką łapczywością jest wasze największe pragnienie Boga. I jakby cała sztuka to jest odkryć, że w tym moim poplątaniu, w tym, że się pakuję w grzechy, w tym, że się pakuję w jakieś straszne sytuacje życiowe, to ja właśnie tam Boga tak bardzo chcę i wystarczy to obrócić w pewnym momencie i nagle z tego ogromnego, łapczywego pragnienia zła się orientujesz, matko, mnie tam o Boga chodziło. Nie myślę sobie o tym dlatego, że tak mówię, widziałem dzisiaj bardzo wielu ludzi z takim obłędem w oczach, w takim sensie, oczywiście nie obłędem psychicznym, tylko, chociaż czasem pewnie też, tylko takim łapczywym pragnieniem miłości, seksu, zaspokojenia, jakiegoś takiego przeżywania niezwykłych rzeczy, takiego życia, które miałoby znaczenie, szukania ekstremalnych rozrywek itd., itd., itd. I nie patrzyłem na to, broń Boże, w takim kluczu, o Boże, jakie zło, jakie straszne zło, chociaż to w ogóle zło, ale nie o to chodzi, broń Boże, nie o to chodzi, tylko ja widzę w tym ogromne łaknienie Boga, ogromne łaknienie czegoś sensownego w życiu i dlatego się rzucamy w te wszystkie badziewia. Jak nagle zobaczycie, że tam za tymi badziewiami stoi Pan Bóg, w sensie tak naprawdę to Jego chcecie, dobra chcecie, miłości chcecie, to nie mówię oczywiście, że wtedy od razu wszystko się zmieni, ale wtedy może się wreszcie coś zmienić, bo zobaczycie, czemu to robicie. Ja odkrywam, już dawno to odkryłem w moim życiu, że te wszystkie moje najgorsze pragnienia, wszystkie największe grzechy, w których dałem się wkręcić, wzięły się stąd, że Boga pragnąłem najbardziej i dlatego one się wydarzyły. Weźcie się sobie, przypatrzcie. Dlatego, że Jezus patrzy na was i mam takie wrażenie, szczególnie zwraca uwagę, tak jak właśnie w tej ewangelicznej scenie, na ekstrema, bo On wie, tutaj jest coś, co mogę wykorzystać, żeby kogoś do mnie przyciągnąć. Oczywiście ktoś to musi w sobie odwrócić.
Ktoś musi Panu Jezusowi pozwolić, żeby On to w nim odwrócił na coś dobrego. Ale między największym grzesznikiem a największym świętym jest minimalna różnica. Trzeba ich tylko obrócić we właściwą stronę i robi się z największego grzesznika wielki święty. To co mówi Pismo Święte, dla Boga nie ma nic gorszego niż taka letniość. Mówi zimny albo gorący, tam potrafię działać. W letniości nie wiem, co mam zrobić. Kochani, pomyślcie tak o tych swoich różnych sprawach, bo ja myślę, że to jest bardzo otwierające. Mnie to bardzo otwiera. Bardzo, bardzo mnie to otwiera. Mam nadzieję, że Wam też to da jakieś światło. No dobrze, to tyle na dzisiaj, na dzisiejszą noc. Idę spać, bo już po prostu ledwo żyję. Przejechałem dzisiaj chyba z 400 mil, więc już lecę na twarz, a jutro muszę lecieć w jakieś inne znowu miejsce. Odezwę się za jakiś czas, to tam pogadamy, coś Wam powiem, gdzie jestem i co robię. Jakieś tam Meksyki, coś tam. No. Śpijcie najlepiej. Niech Pan z Wami będzie. Błogosławię Wam i pozdrawiam. Strasznie fajnie się było z Wami spotkać.